Październikowy Atlantyk jest nieprzewidywalny. Jedno było pewne. 21 października musimy być w Stavanger. A co się wydarzy po drodze, to była wielka niewiadoma. Marek, kapitan tego etapu, poprosił nas o stawienie się o 8 rano. Większość załogi przeleciała do Reykjaviku wcześniej. Jeszcze tego samego dnia wypływamy. Po załatwieniu wszystkich spraw i podzieleniu się na wachty mogliśmy ruszać. Kierunek to południowo-wschodnie brzegi Islandii, a dokładnie Hofen. Na dopłynięcie tam mieliśmy 2 dni, bo potem miało się poważnie rozwiać. Pierwszą wachtę mieliśmy od 20 do północy. Będąc na oku, zobaczyłam, że na niebie dzieje się coś niezwykłego. To była moja pierwsza w życiu zorza polarna. Hofen jest bazą wypadową na największy lodowiec Islandii, na który chcieliśmy się wybrać. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że ze względu na silny wiatr drogi zostaną zamknięte i nawet jeśli uda nam się wyjechać, to nie wiadomo kiedy wrócimy. Prognozy się sprawdziły. Wiatr wiał z prędkością ponad 35 metrów na sekundę. Dziesiątego października mogliśmy ruszać dalej. Otworzyło się okno, w sam raz by przeskoczyć na Wyspy Owcze. Ten odcinek mocno dał się nam we znaki. Dopłynęliśmy do Klaksvík, drugiego co do wielkości miasta Wysp Owczych. Niestety z przyczyn zdrowotno-rodzinnych musieliśmy pożegnać się z aż 3 członkami załogi. Mogliśmy też naprawić fałfoka, który zerwał się kilka dni wcześniej. Po ogarnięciu jachtu i załatwieniu wszystkich formalności mogliśmy ruszać zwiedzać Wyspy Owcze. W Klaksvík nie ma wypożyczalni samochodów, ale są autobusy. Idąc na spacer zobaczyliśmy jeden jadący do Tórshavn, więc do niego wsiedliśmy.
Tórshavn jest największym miastem i zarazem stolicą Wysp Owczych. Niedaleko Klaksvik jest wyspa Kalsoy, która słynie z pomnika Selki, pół kobiety, pół foki, a także kręcono tam ostatnią część Jamesa Bonda. W naszej załodze byli kinomaniacy, więc musieliśmy odwiedzić to miejsce. Prom ruszał o 10 rano, następny był dopiero po 14. Nie wiedzieliśmy, skąd dokładnie odpływa. Nagle zobaczyłam, że podnosi się platforma. Zaczęłam biec i machać. Jakież było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy, że prom po nas wraca. To tu zginął James Bond. Pięć 20, a 5 20. Światło, które doprowadziło nas. Schodząc, kilka razy zaliczyłam glebę. Na szczęście lądowanie było w miarę miękkie, bo ląduje się w błocie lub na miękkiej trawie. Po 10. upadku przestałam je już liczyć. Zeszliśmy do Trollhains, gdzie jest kilka domów na krzyż. Jest też toaleta z przedsionkiem, gdzie była podgrzewana podłoga. Tu czekaliśmy na autobus powrotny. Czas wypełnialiśmy m.in. zgadywaniem, z jakiego filmu pochodzi dany utwór. Z jakiego to filmu? Nie wiesz? Zastanawialiśmy się. Władca Pierścieni. Król. Jeszcze tego samego dnia, około 23, był idealny moment, aby ruszać dalej na Szetlandy. Troszeczkę. Peter, co to dla ciebie? Dawaj wędki. Ja ci dam wędkę zaraz. Jedzenie jest jedzenie.
nad Szetlandami Inatis przekroczyła 10 000 mil morskich, odkąd wypłynęła z Gdańska. Do Lerwick wpłynęliśmy pod wieczór. Miasteczko jest nieduże, ale jeśli ktoś oglądał brytyjski serial Shetland, to rozpozna wiele miejsc, bo to właśnie tam był kręcony. Lerwick po zmroku zamiera. Nasz czas też dobiegał końca, bo tworzyła się okazja, by wykonać skok do Norwegii. O 5 nad ranem ruszyliśmy w kierunku Stavanger. Kurde, piekielna kuchnia tu jest. Co robicie? Ziemniaczki z puszką peppersa i do tego oczywiście świeże warzywa, niedawno cięte. Także wszystko w zasadzie. Pyszności, same pyszności. Drób to jeszcze wczoraj na łódce latał. Poczekaj już tak zrobić Dokładnie. pokaz. Na miasta Czyli jeszcze raz, tak? tak, Dobra. Możecie jeszcze przy tym na górze? Lizy. Bo ja nie sięgnęłam. Plan został zrealizowany. Dotarliśmy na czas do Norwegii. Trzeba to było uczcić. Ja upiekłam chleby. Zrobiliśmy też małże w białym winie. To było idealne zakończenie rejsu.